Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Proszę zobaczyć, co chciałam Wam pokazać. A więc zrobiłam takie spodenko rajtuski, można powiedzieć, albo spodenki ze stopkami. I teraz do tych spodenek, które już będziecie mieli na kanale, do tych spodenek chciałabym zrobić dla dziecka również sweterek. I teraz tak, mam tą wełnę. Proszę zobaczyć końcówkę. Tej mam więcej i pomyślałam sobie, że zrobię z tej. Najpierw zrobię z tej. Jeżeli mi zabraknie, to robię przody z tą. I tak również Wam proponuję. Jeżeli macie jakieś wełny za mało, to wstawcie gdzieś w rękawki, w przody i wtedy możecie wykorzystać jeszcze jakąś inną wełnę. Tutaj robiłam na 40 oczek, a więc spokojnie możemy na 40 oczek zacząć robić ten sweterek dla tego niemowlaka. Myślę, że tył będzie wystarczająco. Łączę teraz te dwie nitki. Tutaj troszeczkę nabieram tej nitki, żeby było na te oczka. I zaczynam robić. Przez te dwa palce, tutaj tak, dwa druty od góry w dół, pod kciuk, tutaj za i tą samą drogą wracam. To są już te dwa oczka. Trzecie, czwarte i tak robię te 36 oczek. 5, 6, a może zrobię 40, 39, 40 i zrobię z 5 oczek po to, żeby później spuścić za pierwszym razem, żeby ten brzeg był luźniejszy. Pokażę. Ściągam jeden drut, dla początkujących oczywiście. Ściągam jeden drut i zaczynam przerabiać za pierwszym razem zawsze prawe oczka, bo nieraz gubię tutaj co kawałek te oczka, których nabrałam za dużo po to, żeby tutaj ten brzeg był luźniejszy. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam nigdy, a teraz robię już tylko i wyłącznie prawe oczka. Prawe oczka to znaczy wbijam się w nitkę, nitka z tej strony druta, za nitkę, przeciągam, ściągam. To jest prawe oczko. I teraz mam 5 oczek za dużo. Muszę zgubić te 5 oczek. To znaczy zgubić to robię tak. Raz, dwa oczka. Za nitkę przerabiam. Mam jedno już zgubione, ponieważ mam tylko jedno oczko z tych dwóch. I robię dalej. I znowu raz, dwa, z dwóch oczek przerabiam, robię jedno. Tutaj pisało na tej cienkiej wełnie, że trzeba robić 2, 2,5 do 3. Tutaj na tej pisało, że 4, 4,5. A więc średnia może być 5, 6. Dlatego ja robię ściągacz teraz na 4,5. A później będę robiła na 5. I zaczynam ten wzór prawo, lewo. Prawo to znaczy nitka z tej strony, wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam, spuszczam taki wianuszek, to jest prawe oczko. Lewe, w tą stronę, nitka przed oczko, przed drut, w oczko, za nitkę, lewe. W oczko, za nitkę, prawe, w oczko, za nitkę, lewe. Z tej strony nitka, tutaj z tej strony nitka. I tak robię ten cały mój ściągacz po jednej i po drugiej stronie, gdzie prawe, prawe, a gdzie lewe, lewe. I robię ściągacz na wysokość, ja wiem, z 6-7 cm. Już mam ten mój ściągacz na tył i teraz zaczynam robić ten sam wzór, co tutaj, czyli prawo, lewo, 2 razy przerabiam prawo,
a z drugiej strony lewo i znowu prawo, lewo i znowu 2 razy prawo, po drugiej stronie lewo. I tak jak tu cały czas tym samym wzorem do góry. To co jeszcze zrobię, to zmienię druty na 5. I teraz robię dalej i zaczynam robić same oczka prawe. Lewą stronę moją, to są takie odwrócone oczka, i robię oczka lewe. To znaczy nitka z tej strony, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. Nitka z tej strony, w oczko, za nitkę ściągam. Nitka z tej strony, wbijam się w oczko, za nitkę ściągam. Ostatnie prawe. I teraz przekładam i jeszcze raz robię to samo. Przekładam, ściągam i po tej stronie wszystkie oczka prawe. Czyli 2 razy tak samo i później prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Tak tutaj ten ściągacz. I to wam wyjdzie taki fajny wzór. Mam jakby jedną część tego wzoru, mam 2 razy prawe, tam i z powrotem, prawe, lewe, tam i z powrotem. I teraz zaczynam jakby tą drugą część tego wzoru mojego, który będzie się powtarzał. Będzie 1 raz prawo i przekładam nitkę na tą stronę, jedno lewo i prawo i lewo, tam i z powrotem. I teraz znowu robię prawe oczka same. Po prawej stronie oczywiście. Tak będzie wyglądał, tak samo jak tutaj na tej nogawce, na tych spodenkach czy rajtuskach. Zobaczcie, tutaj ściągacz 7 cm, całość do pachy 20 cm. Zostawiłam sobie, odłożyłam, po to, żeby wam pokazać, ponieważ później będę robić reglan. Przód będzie miał 6 oczek więcej, ponieważ ja nie chcę robić tej pliski i doszywać, jak na niektórych robótkach. Będę robiła pliskę tutaj dalej, tym samym wzorem, co tutaj jest, czyli prawo, lewo, będzie cały czas tutaj się powtarzać, a tu będzie ten wzór taki sam. I teraz zaczynam tą lewą stronę sweterka, tą, tu, czyli ta pliska musi iść tutaj. Tutaj będą szły guziczki i dziurki, żeby można było zapiąć ten sweterek. Po lewej stronie są damskie guziczki, a w męskim są po lewej, po tej stronie guziczki. I tak zrobimy po prostu. Można zrobić po tej i po tej, ale że to jest chłopczyk, robimy tak jak dla mężczyzny. A więc 2 połówki i tutaj już będę robiła dalej ten wzór, ale tutaj z przodu, zobaczcie, widzicie, tu nam się już robi ta pliska, tak jak tu i będzie szła do góry, a tu już będzie ten wzór, co jest tutaj. Z 5 oczek będę robiła pliskę. To znaczy, że te 5 oczek będę robiła dalej tym ściegiem prawo-lewo, a resztę muszę już zrobić tak jak tutaj. I tak już robię pod pachę. Później robię drugą część. To jest ta strona. Tu jest pliska. Czyli jak dołożycie tą drugą stronę, ta pliska musi być tu. A więc jak będziecie zaczynać robótkę, to nie z przodu będzie ta pliska, tylko będziecie robić wzór. Ta pliska będzie tu, żeby ona tutaj mogła się ładnie zachodzić. I tu będą dziurki, a tutaj teraz guziczki. To jest lewa strona, proszę zobaczyć, ponieważ tutaj idzie ta pliska, taka sama jak ten ściągacz. I tu będą przyszyte guziki. To będzie sweterek zrobiony
z pliską wrabianą. Macie już z pliską z francuskim wzorem. Tu tak samo jak tu. A teraz robię Wam z tym właśnie prostym wzorem jedno prawo, jedno lewo. I to, co chciałam Wam teraz właśnie pokazać, to robimy tą drugą część prawą teraz, ponieważ te dwie strony będą się zakładać. Tutaj idzie pliska i teraz musi iść z tej strony pliska. A więc zaczynamy robótkę i zaczynamy, i tutaj robimy wzór i tu dopiero jakby na samym końcu zaczynamy robić tą pliskę od dołu do góry. Nabieram i 22 oczka robię. 2, 3 i robię ten wzór prawo, lewo. I już mam tak samo jak tutaj. Wzór prawo, lewo i tutaj pliskę. Tak to będzie wyglądało. Nie, że pliskę i wzór, tylko wzór i te ostatnie 6 oczek, najlepiej jak są oczka podzielne, będzie pliska. Pierwsze przekładam, ściągam i robię wzór prawo, lewo. 16 oczek u mnie teraz. I ona będzie szła od dołu do góry, ale z dziurkami. Czyli już za pierwszym jakby rzędem, gdzie zmieniłam te oczka, trzeba robić dziurkę. I to Wam chcę teraz pokazać. Pierwsze oczko, tutaj mam prawe, czyli tu będzie lewe, tu będzie prawe, to są 2 z tej pliski i zostają nam 4. A więc z tych 2 środkowych muszę zrobić dziurkę. Jak ja robię dziurkę? Ja robię tak. Te 2 oczka, raz, 2, nabieram nitkę, ściągam i to jedno oczko, które mi zostało, nakładam, mam 3 i jeszcze raz 2, za nitkę i znowu kładę tu i mam 2, czyli 2 z pliski, 2 tutaj spuszczone i 2 zostają. I prawo, lewo i to będzie prawe i ostatnie również prawe ze względu na ten ładny brzeg. Przekładamy na lewą stronę czy na drugą. Oczywiście jak robię dziurki moje, też macie już na moim kanale. Przekładamy po to, że ten brzeg był ładny, tutaj równy, warkocz. Przekładamy i robimy. Jedno mamy i tu patrzymy, jakie oczko jest. Tu jest oczko lewe, bo tu było prawe. Nabieramy na dziurkę 2 oczka, ponieważ tu 2 zgubiliśmy, musimy nabrać 2 oczka. Ja robię tak. Nabieram nitkę, taki narzut, raz i jeszcze raz i mam 2 oczka i tutaj patrzę dalej z tą nitką, kładę tu i robię lewe oczko, a tutaj robię prawe oczko, lewe, prawe, tak robię do końca. I proszę zobaczyć, tu już jest ta druga część, to chcę Wam pokazać, że tu już jest dziurka. Będzie guzik, nałożymy i tutaj z przodu już zamkniemy ten sweterek, czy zapniemy. I teraz robię dalej, prawo, lewo, pierwsze ściągam, robię prawo, lewo, dochodzę do ściągacza, do tej dziurki i tam muszę przerobić te 2 oczka, dać im jakby ten wzór znowu, prawo, lewo. Chodzę i liczę. 2, 4, 6. To już jest ta pliska. Robię 6 oczek lewo, prawo i tutaj mam ten narzut, widzicie? A więc wbijam się tu, bo tutaj by nie szło, byście ściągnęli.
ale wbijam się z tej strony. Robię jedno oczko i tu mam jeszcze jeden narzut. Drugie oczko, ściągam ostrożnie. Tutaj mam lewe już. A tutaj mam lewe oczko i to prawe oczko. 2, 4, 6. Tutaj będzie ta pliska szła. Teraz na razie ściągacz. To nie widać. Teraz jesteśmy w tym miejscu. To jest ściągacz. Nic się nie zmienia, ale tu będzie widać, że będziemy robili najpierw wzór, pliskę. A tutaj najpierw pliskę, dopiero wzór. A więc pokazałam wam, jak się robi tą dziurkę pierwszą. Robię dalej i jak przekładam teraz, ściągam i robię już prawo, lewo. Już mam 3 oczka. Tutaj nadaję prawo, tutaj idzie już lewo i tutaj już jest prawo i lewo i już ten ściągacz idzie do końca. I tak robię już do tej drugiej dziurki, gdzieś tutaj w tym miejscu będzie druga dziurka. Żeby nie za długie odstępy, że wam się ten sweterek nie rozchodził. Robię dalej do drugiej dziurki. Na wysokość teraz chyba tego ściągacza będę robiła, nic się nie będzie zmieniało. Podrobiłam, ale nie na wysokość jeszcze tego ściągacza, ponieważ muszę robić już tą drugą dziurkę. To chciałam jeszcze raz pokazać. 2, 4, 6 oczek. To robię raz, 2. Te 2 oczka muszę zgubić, a więc robię raz, 2 za nitkę i to drugie oczko nakładam, czy tam to pierwsze, raz, 2, a więc mam 2 zgubione i teraz ostatnie przerabiam. Raz, 2 i 2 zgubione. I ten odstęp jest taki. Nie może być większy, u dziecka zwłaszcza, żeby się nie rozchodziło. Nieraz filmik musi być mój dłuższy, ponieważ chcę wszystko pokazać, a więc dla tych, którzy chcą zrobić, ja myślę, że to jest przydatne, a dla tych, którzy tylko chcą popatrzeć, no to wiadomo, że jak nudne coś będzie, to proszę przesunąć do przodu. A więc taki sweterek zrobić, ja wam powiem, że ja też za pierwszym razem się zastanawiam, jaki wzór, jak zrobić. To nie jest to, że ja wchodzę, od razu wszystko wiem, ile oczek, to nie. Ja wszystko muszę sobie przymierzyć, wymierzyć, jaka nitka, jaki drut, jak wysokie, jak szerokie, ponieważ każda robótka jest inna. Musi być równo, a więc zaczynam robić ten wzór. Wzór będzie tu same prawe teraz. Możliwe, że zrobię również ten sweterek w 2 częściach, że podrobię wszystko, zrobię te części, a wykończenia zrobię w drugim odcinku, ponieważ, że dobrze wytłumaczyć, to czasu trzeba, czas szybko leci, jak się robi, sami wiecie, a więc naprawdę wyciąć to wszystko w odpowiednim miejscu, żeby wam to dobrze przekazać, to kosztuje jednak trochę czasu. I znowu zaczynam ten wzór od przodu. 2 razy prawe oczka robię. Proszę zobaczyć, tutaj mam te 2 dziurki i już teraz, proszę zobaczyć, jest ta sama wysokość. Możemy sobie zmierzyć, jak tego nie widzimy, czy możemy sobie nawet wyliczyć, ile rzędów. Robimy już tą 3. dziurkę i tak robimy już do końca. Raz, 2, z 2 oczek, 2 oczka, 1, 2 oczka, drugie oczko spuszczone i 2 nam zostają. Czyli musimy tutaj najbardziej uważać zawsze, gdzie te dziurki, żeby równomiernie zrobić ten odstęp. I robimy do góry już tak samo.